to zapraszam Was dzisiaj na prezentację Let's Swagger It Up. Kilka słów o mnie. Jestem senior full stack developerem. Jak widać, od prawie 8 lat się zajmuję programowaniem, komercyjnie tak bardziej od 6. I o czym będziemy dzisiaj mówić? No, trochę automatyzacji, trochę o tym, jak uprościć sobie życie i jak wcisnąć wszystko ze Swaggera. Ze Swaggerem pewnie mieliście wszyscy do czynienia, ale dzisiaj się skupimy, jak można uprościć pewne rzeczy, ulepszyć pewne rzeczy, na które może zwykle nie było czasu, ale to zobaczymy później, więc zaczynamy. Najpierw popatrzmy sobie, popatrzmy sobie na prostą sytuację. Mamy abstrakcyjny rekord animal i mamy 3 podklasy. Każda z nich ma różne property. Tutaj dla uproszczenia mają jedną property, różnią się tylko nazwą. I mamy nasze standardowe web API. Animal jest określone jako from body i mamy typ zwracany jako iResult. Co Swagger o tym nam powie? No, mamy ścieżkę do tego zasobu, mamy informację, że jest jakiś parametr i że jest iResult. No tylko, że nie do końca, bo jak pamiętamy na poprzednim slajdzie, mieliśmy 3 podklasy, a tutaj nie wiem tak naprawdę, co my mamy tam wpisać. Mamy jakiś tam tył bazowy i tyle. Tak samo rezultatem, jak sobie zobaczymy, jest ten sam payload, co go przekazujemy do metody OK. Ale że to nie jest ściśle typowane, no to Swagger, a dokładnie Swashbuckle, który tu jest użyty, nie mógł tego zinterferować, więc mamy jakiś generyczny typ iResult. No dobra, czy dałoby się to jakoś poprawić? No, chyba się da, tylko że na początku może przyjrzymy się, jakie opcje ma Swagger. Show Common Extension i Show Extensions pokazuje nam niestandardowe rozszerzenia do naszych schematów. Display Operation ID bardzo się przydaje, gdy mamy jakieś generatory kodu, bo wtedy można w miarę łatwo znaleźć te metody w wygenerowanym kodzie, które mamy w Swaggerze. Display Request Duration, jak wykonujemy request ze Swaggera, no tam jest po prostu pokazany, ale te 2 ostatnie wpisy, czyli Enable Deep Linking, Enable Filter, według mnie są najważniejsze. Pierwszy z nich pozwala nam, gdy klikniemy w jakiś endpoint, mieć ścieżkę do tego endpointa, którą możemy komuś wysłać na przykład, przez co nie musimy pisać, kliknij w taki endpoint, tylko po prostu mamy URL-a, który nas automatycznie przekieruje do danego zasobu. A Enable Filter przydaje się, gdy mamy naprawdę dużo endpointów, dużo metod i chcemy po prostu po nich poszukać. Jest to włączone by default, ale się przydaje. Teraz sobie popatrzmy, co można opisać na naszym endpoincie, żeby nasz schemat był troszkę bardziej kompletny. Zacznijmy od Process Response Type. Możemy zdefiniować tak naprawdę, co zwracamy. Jeżeli typ zwracamy, który ma uszczęśliwić framework, jest dokładnie tym typem, który naprawdę tam będzie jako ten JSON, tak samo możemy wpisać tagi, summary, description i operation ID. I teraz zobaczmy, jakby to wyglądało. Tak grupuje nam wpisy. Operation ID jest wyświetlane po prawej, summary jest wyświetlane po ścieżce, description niżej. Jeszcze jest jedna sekcja bardzo ważna, którą zapomniałem tutaj dopisać, a mianowicie remarks. Pozwala nam na przykład wyrzucić przykłady do kodu. No więc już troszkę jest lepiej, ale nie do końca. To co możemy jeszcze zrobić? Użyjmy sobie atrybutu Swagger subtype. On pochodzi z samego assembly Swashbuckle. Możemy wskazać na
abstrakcyjnej typie bazowym, jakie mamy konkretyzacje. Czyli mówimy swashbuckle'owi, że nasz animal będziemy konkretyzować albo klasą cat, albo dog, albo wolf. Czyli mamy tak naprawdę 3 implementacje. I co nam to daje? No, jak widzimy na dole, nasz schemat animal zmienił się w one-off, dog, cat lub wolf. I teraz mamy przynajmniej informację, że OK, nie będzie to zwracana tam jakaś klasa animal, tylko jedna z tych 3 instancji. No, ale czy dałoby się coś jeszcze tutaj ulepszyć? No popatrzmy na ten przykład. Mamy napisane, że $type jest string i bark też jest string. No, to nam nic nie mówi. Co to jest ten $type? To jest ten bark. Jakieś tam wartości przykładowe by się przydały. No, to spróbujmy sobie je dodać. Najpierw musimy nauczyć swashbuckla, co będzie naszym dyskryminatorem. Ja wybrałem standardowy w Newton's of the JSONie atrybut $type, żeby przechowywał informacje na temat typu, jaki chcemy serializować lub jaki deserializujemy. Przez co będziemy mogli użyć opcji type name assembly handling, które automatycznie nam będzie te typy serializować lub deserializować. To jest przykładowy kod, który to robi dla klasy animal. Bardziej ogólny kod będzie dostępny, znaczy już jest dostępny na GitHubie. Ale co tutaj tak naprawdę robimy? No tak naprawdę tylko znajdujemy tego dyskryminatora i do przykładu do naszego obiektu dajmy wartość dyskryminator value, który wpisaliśmy na atrybut swagger subtype. I teraz co mamy? No mamy nasz $type z naszą wartością. No super, teraz wiemy, że na przykład nasz typ wolf musimy wpisać taki oto $type, aby po prostu wysłać poprawnie tą wartość. Tylko że gdzie się podział atrybuty odpowiedzialny za dane? No, gdzieś zniknął. Więc spróbujemy jeszcze go przywrócić. Tylko co my chcemy tam naprawdę wrzucić? No przydałby się jakiś przykład i to taki coś nam mówiące, że jeżeli będziemy użytkownikiem tego API, to żeby nie mieć jakiegoś tam string, integer, GUID czy jakiegoś innego podobnego, nic nie mówiącego nam przykładu, tylko jakiś taki przykład powiedzmy domenowy. No, załóżmy, że dla proporcji miał będzie to miał. Tylko że tutaj mamy rekord. I swashbuckle nie wspiera przykładów w rekordach, kiedy mamy primary constructor. Gdybyśmy mieli proporcję i opisali to XML tagiem na proporcji example, wtedy by to zadziałało. No, ale ja lubię rekordy. I czy można to jakoś poprawić? Najpierw zobaczmy, jakby to wyglądało. Gdy mamy jakiś przykład na samym konstruktorze domyślnym, wygląda to tak jak na przykład w linii 10. Mamy na typie zapięty parametr, jak widzimy w linii 11, o nazwie bark i example. To się trochę różni od tego, jak to jest robione przy proporcjach zwykłych, więc musimy napisać kawałek kodu, który nam to wyciągnie i ustawi ten example. Mamy tutaj przykładowy kod, który właśnie XPathem dostaje się do tego exampla i go ustawia. To jest bardzo uproszczony, podstawowy kod. Bardziej działający jest tak samo na GitHubie. Ale co ten kod robi? No, bierze example i ustawia go jako example dla danego schematu. Tylko że musimy go jeszcze sobie załadować. No to akurat ten schema filter potrzebuje XPath dokumentu, który tak naprawdę jest opisem naszego
API XML-u naszych klas, które generuje się podczas kompilacji. No więc musimy w metodzie include XML comments w swashbucklu po prostu dodać ten schemat filter, tworząc tam XPath dokument tak naprawdę, bo nie ma innego overloadu. No, ale można to zrobić i wtedy wreszcie mamy nasz przykład. Tylko, że teraz mamy znowu jeden problem, że to nasza szukajka. Szukajka. No nie mamy wyboru egzampli. Zniknął nam wybór egzampli, jak to wszystko zrobiliśmy. No coś się zepsuło. Teraz czy damy radę jeszcze to poprawić? No, damy radę. Można tak naprawdę stworzyć extension na schemacie i potem go zareferencjować. Tak samo bardziej rozwinięty kod jest na GitHubie. Ale co my tutaj tak naprawdę robimy? Do naszego schematu dodajemy sobie propercję tego dyskryminatora o danej wartości. Tworzymy obiekt, którego populujemy wszystkimi przykładami i ustawiamy jako i example, i extension. Dlaczego jako extension? Dlatego, bo będziemy chcieć go potem zareferencjować w samym request body. Czym jest to nasze request body? Gdy mamy dokument swaggerowy, gdy mamy return code i to, co zwracamy, to właśnie to jest nasz request body, bo możemy mieć różne rezultaty dla różnych status code'ów. I żeby nasze przykłady się prawidłowo wyświetliły, musimy napisać na przykład dla naszego 200 przykład schematu, który będzie tak naprawdę referencją do tego, co ustawiliśmy wcześniej. Na przykład tutaj nie mielibyśmy całego kontekstu i nie byłoby trywialne w tym miejscu zrezolwować wszystkie egzampli. Dlatego w miejscu, gdzie mieliśmy te wartości w samym schemacie, stworzyliśmy ten obiekt exampla, a tutaj go referencjujemy. No i rezultatem będzie wreszcie Swagger UI z poprawnymi przykładami, z możliwością wybrania przykładów. No. I ogólnie z działającym rozwiązaniem. Teraz może pokażę, jak to działa. Jak widzimy, zmienia się, mamy tutaj przykład dobrze skopulowany, też mamy skopulowany, tak samo tutaj nie ma, ale pickera, no ale tak naprawdę wystarczy, że w jednym miejscu mamy. Tak samo, gdy robimy try it out, automatycznie się populuje, więc można zrobić z tego taką żyjącą dokumentację. No dobrze, no to kontynuujmy. Teraz będzie chwila grozy. Przedtem widzieliśmy, że został użyty $type, czyli domyślny mechanizm serializacji Newtons of the JSONie. I niestety ten mechanizm ma trochę podatności. Standardowo nie są one jakoś bardzo szkodliwe, nie są w stanie nam napsuć krwi, ale w niektórych wypadkach, przy niektórych kombinacjach ustawień, które zaraz zobaczymy, no, mogą nam trochę popsuć. Szczególnie gdy mamy jakąś maszynę wirtualną z Windowsem, odpalamy aplikację jako, załóżmy, admin, bo jakaś biblioteka tak potrzebuje i kompilujemy z różnymi dziwnymi flagami, które zaraz zobaczymy. No, ale o co chodzi? To jest taka podatność, że do tego $type'a możemy wpisać spreparowaną przez nas nazwę klasy, która potem będzie próbowała być zdeserializowana przez Newtons of the JSONa. I załóżmy, że chcemy wywołać konstruktor fileinfo, który w parametrze file będzie miał wpisany test.txt i będzie ustawiał flagi z only na true.
Co to robi? To tak naprawdę stworzy nam plik, który ma atrybut read-only not true. Tylko że gdy wywołujemy endpoint, który ma znany typ parametru, i to nam się nie uda. Dlatego dostaniemy wiadomość, że type specified is not compatible with type animal. No dobra, czyli nie mamy tego problemu. No niestety nie. Problem się zaczyna wtedy, kiedy mam tą flagę ustawioną i gdzieś w naszym API mamy jakąś proporcję typu object. Gdy mamy wszystko silnie typowane, to nie jest taki duży problem, ale jak mamy object, no to każdy typ może być tam zdeserializowany. No i na przykład mamy kod, który ustawia nam, który wywołuje tak samo konstruktor drive.info i ustawia nam nazwę dysku na inną. Spróbujmy, czy to zadziała, czy nie. Jest preparowany. Jakiś server error. Tutaj może, który dzisiaj, 2012 rok, jest grudzień, jest 14 grudnia, jest godzina 6:19. Nazwa została zmieniona. To jest tylko deserializacja. Tutaj normalnie obiekt, jaki byłby oczekiwany, jest jakiś tam object. Więc ten kod był po prostu side effectem. No dobra, ale ktoś nam zmienił nazwę dysku. To nie jest chyba aż taki duży problem. Więc spróbujmy pójść trochę dalej. Było mi się pokazane. Kiedy jest naprawdę groźne? Kiedy włączymy WPF-a w naszej aplikacji webowej? Po co? No, załóżmy, że mamy jakąś bibliotekę do rysowania jakichś rzeczy, które, nie wiem, robimy potem z tego obrazek i wyświetlamy naszej aplikacji frontendowej. Z jakiegoś powodu na przykład tak musimy robić, bo biblioteka została zofuskowana, nie można jej przepisać, robi jakieś dziwne rzeczy, które potrzebujemy. No to włączymy sobie tego WCF-a i co wtedy? Jest taka klasa Object Data Provider z Presentation Frameworka, której można podać typ, nazwę metody i parametry, z jakimi tą metodę możemy wywołać. No i spróbujmy tak samo to zrobić. I tylko mi się na jednym monitorze to wyświetliło. Widzimy, że odpalił się pop-up, którego wcale nie chcieliśmy, nie mieliśmy nigdzie tego w aplikacji, czyli został wykonany remote code execution. Tak. Jak widzimy, mamy tutaj właśnie tworzenie instancji System Diagnostic Process, wywołanie metody start z parametrami PowerShell i object, object pop-up. Żeby nie było, że gdzieś tam boku sobie odpaliłem, to tak naprawdę nie działa. Zmieniam teraz Hello World i znowu nam się odpaliło. No to podatność jest bardziej niebezpieczna, szczególnie jeżeli ten proces główny jest wykonany z jakimiś wyższymi uprawnieniami, no bo wtedy efektywnie dajemy atakującemu dostęp do całej maszyny, więc trzeba o takich rzeczach pamiętać. Ale czy możemy jakoś z tym walczyć? Możemy nie używać time handling all.
Tylko co wtedy możemy zrobić zamiast? Na przykład użyć paczki JSON Schema. Ta paczka dostarcza nam JSON Converter, który na podstawie zamkniętego zbioru typów potrafi nam go serializować i deserializować, używając customowych dyskryminatorów. Dlatego mamy pewność, że ani nie serializujemy, ani nie zdeserializujemy niczego innego. Jak tutaj widzimy, mamy ten atrybut non-type i musimy tak samo zastosować właśnie ten JSON Inheritance Converter z namespace'a JSON Schema. Wtedy, gdy spróbujemy zaatakować taką aplikację, dostaniemy exception, could not find subtype of animal with discriminator. A jeżeli spróbujemy wysłać poprawny request, no to tak samo podczas serializacji ten dyskryminator zostanie poprawnie dodany. Jak widzimy, tutaj nawet mamy customową nazwę tego dyskryminatora, która jest tak samo podana i tu. Czyli w Swaggerze tak samo to będzie działać. No dobrze, no to już wiemy, jak nie dopuścić do tego, żeby ktoś nam zhakował aplikację JSON-em. Teraz może rzućmy oko na Redoka. Czym jest Redok? To jest alternatywa dla Swagger UI, tak samo procesuje dokument OpenAPI i wyświetla nam i renderuje nam to po prostu. Tylko jak zobaczymy na ten dokument, tutaj nie ma nigdzie takiej ikonki, takiego guzika try it out, jak mieliśmy w Swaggerze. Czemu? No bo jest tylko i wyłącznie w płatnej wersji. No, ale jest taki nugget, taka lipka javascriptowa, Redux try. Możemy sobie stworzyć nasz taki customowy indeks, który będzie hostowany zamiast oryginalnego redokowego. Weźmiemy sobie właśnie redoka, Redux try'a, zembedujemy to jako embed resource i możemy w slashbacku nadpisać propercję index stream i zwrócić po prostu stream zawierający nasz customowy indeks, żeby mieć zmodyfikowanego tego redoka. Tylko tak jak tu zostało wspomniane, na produkcji nie korzystamy może z CDN-ów, tylko wrzućmy sobie te pliki do projektu, żeby nie robić jakichś tam requestów, nie wiadomo gdzie. I rezultatem będzie taki żywcem wyciągnięty ze Swagger UI'a try it out. No ale przynajmniej jest. Teraz może zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Mamy tutaj listę naszych endpointów. Na przykład sprawdźmy nasz inheritance endpoint. Jak widzimy, przykłady tutaj tak samo działają. To sobie zobaczymy application JSON. Mamy przykładowy rezultat. A tutaj w samplach widzimy tak samo ładnie to działał. Try it out. Rzucę ucięty ze Swaggera, ale też działa. Jeżeli komuś się znudzi domyślnego Swaggera, to zawsze to jest jakaś alternatywa. No, widzimy może prezentacji. Dobra, no to teraz część związana z generacją kodu. Zawsze lubię generację kodu. To jest tak w tym obrazku, że w teorii powinniśmy trochę spędzić czasu na pisanie tego kodu, co nam pomoże i potem będzie nam dużo wolnego czasu, a naprawdę to jest tak, trochę na tym spędzimy, debugujemy, naprawiamy i poprawiamy naszą automatyzację. Może czasem nie jest aż tak źle, ale automatyzacja się przydaje zazwyczaj po to, żeby
żeby robiła jako żywa dokumentacja, bo automatyzację można odpalić, dokumentacji nie zawsze można odpalić. Ale przejdźmy może do pierwszego case'a, czyli testów do naszych aplikacji webowych. Zazwyczaj, jeżeli nie mamy generacji kodu, a chcemy na przykład przetestować aplikację, musimy albo używać assembly z tymi samymi modelami, albo po prostu pisać je drugi raz, albo używać jakichś obiektów anonimowych. Każde to rozwiązanie ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale ja bym chciał dzisiaj może trochę przekonać Was do używania właśnie generowania kodu w klientach. Tylko że zanim to zrobimy, musimy spojrzeć jeszcze raz na nasz schemat, bo gdy zacząłem generować kod z obecnym rozwiązaniem, okazało się, że gdzieś zginął dyskryminator. Tutaj widzimy schemat OpenAPI, jak to powinno wyglądać, że mamy nasz response, content, application type, schema, potem jakie to są typy i potem opis dyskryminatora z mappingami. No ale u nas to całkowicie inaczej wygląda. Mamy schema, mamy one-off, ale nie ma tutaj tego dyskryminatora. To powodowało, że generatory trochę szalały, nie wszystkie chciały dobrze generować ten kod. Więc co zrobimy? No, napiszemy kolejny filtr. A dokładnie dodajmy trochę kodu do naszego obecnego filtra, który był odpowiedzialny za ustawianie naszych przykładów. I po prostu dla danego schematu ustawmy dyskryminatory, tak żeby zgadzało się z tym, co możemy odczytać na stronie z przykładami do OpenAPI. I teraz, co nam to daje, no to sobie, znaczy jak to najpierw generować? No wystarczy zainstalować OpenJDK 8. Czemu 8? Na wyższych wersjach ten generator dziwnie działał. Czasem nie działał, czasem nie. Na 8 i generator C-sharpowy i generator JavaScriptowy wygenerował mi się poprawnie. Do tego Node.js. Najłatwiej zainstalować właśnie OpenAPI generator CLI i odpalić sobie plik z definicją. I teraz zobaczmy sobie, jak takie coś by wyglądało. OK, mamy naszą aplikację i zwykle, gdy robimy testy, no to mamy URL w stringu. Zmieni się URL, musimy poprawiać testy. Albo mamy jakiś randomowy object, albo sobie piszemy, albo referencjujemy, albo robimy typy anonimowe. Oczywiście to wszystko działa. Ale gdy mamy kod wygenerowany, tak naprawdę nie musimy pamiętać o tych wszystkich rzeczach. Na przykład dyskryminator może się zmienić. Jeżeli tego nie będziemy pilnować, jeżeli testów na przykład byśmy odpalali chwilę, no to byśmy o tym nie wiedzieć. A tutaj, zobaczmy sobie, dyskryminator jest domyślnie duck. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Test przeszedł. Wejdziemy sobie do debugu, zobaczmy, co tam się dzieje. Mamy nasz result. Result ma wartość. I niestety to jest tak zrobione, że gdy mamy różne typy, to ten generator generuje proporcję o nazwie actual instance. I dopiero tam jest nasza instancja naszej klasy. To jest po prostu jakieś opakowanie. Tylko czy ta klasa jest naprawdę tą jest instancją tego DAC? Tak, nie, żeby to nie przeszedł. Tylko jakie teraz mamy plus tego? Chcemy na przykład sobie zobaczyć, co możemy tam wpisać. No to zobaczmy, co możemy sobie.
Widzimy, od razu mamy tutaj podpowiedź. OK, możemy do tego endpointa przekazać albo instancję duck, albo cat, albo wolf. No to sobie zobaczmy. I tutaj, jak widzimy, dyskryminator jest od razu uzupełniony poprawnie. Nie musimy pamiętać, jaki jest, on może się zmienić, zostanie przegenerowany. Jak przegenerujemy klienta po zmianie na serwerze, to dalej będzie działać. Weźmy sobie odpalmy jeszcze raz ten test. Przeszło. OK. Tak samo. Czym? Dobre jest to, że możemy dostęp do metod, do endpointów. Więc nie musimy szukać już po dokumentacji, po aplikacji, tylko możemy po prostu dokodowywać kolejne użycia kolejnych endpointów, czy w testach, czy w jakichś aplikacjach, które używają naszego API. No dobrze, ale to jest w C#. Czy w takim razie można tego użyć jeszcze jakiś inny sposób? Na przykład na froncie. Sposób generowania jest bardzo podobny, tylko plik się troszkę różni, który właśnie nam będzie to generował. I wtedy tak samo możemy sobie łatwiej tego użyć. Najpierw zobaczymy, czy to działa. Czyli mamy konfigurację. Bierzemy się łączymy do naszego serwera lokalnego. Mamy naszą metodę myCustomOperationID, która jak pamiętamy na początku została nazwa nadpisana. I sprawdzamy, czy nam to przejdzie. Status code 200. Value wolf. Wysłaliśmy, dostaliśmy, tak jak oczekiwaliśmy. I co tu jest dobrego? W TypeScriptie, nawet to jest przez to, że ten język jest troszkę bardziej elastyczny, jest trochę łatwiej niż w C#, bo mamy tutaj od razu jakby typ złożony z wszystkich typów, które składają się na nasz typ animal, razem z dyskryminatorem. Więc zobaczymy, jak bardzo mi pomoże IntelliSense. OK, chcę mieć dyskryminator. Jakie ma dyskryminatory? OK, mogę wybrać albo cat, albo dog, albo wolf. No to załóżmy pieska wybierzemy. Teraz jak wywołamy IntelliSense, to widzimy, że nie mamy innych atrybutów niż bark. Jeżeli byśmy tutaj wybrali cat, no to jeden atrybut do wyboru. Ciężej się pomylić. I tak samo jak w przykładzie z C#, możemy na API wywołać i nawet zobaczyć, jakie mamy endpointy do wyboru. Oczywiście niektóre się powtarzają, bo każdy endpoint ma dwie wersje. Jedna jest raw, a druga jest bez. Tutaj mamy obiekt odpowiedzi API, można tam odczytać errora, czy jakieś inne informacje z samego message'a. A w podstawowej wersji mamy po prostu rezultat, kiedy nam się ten call powiedzie. I zobaczmy sobie tak samo tutaj. To nic pomaga. Stringa, tak. Payload jest stringiem. Tutaj widzimy nasz typ z podatnością. Więc dużo łatwiej jest się zorientować w tym, co API nam oferuje. Dobra, to byłby koniec tej prezentacji. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę
wzbudziło w Was to ciekawość, jak można generować schematy, generować klienty, używać lepiej Swagera, jak trochę może poeksperymentować ze Swagerem, żeby więcej z tego uzyskać. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję za przyjście.